I heard from the guys at the gym that Rich had implants. And that when they tried to bury him, they couldn't fit him in the coffin because the implants on the side were too big. Jeden z jego znajomych wspomina, że także rozmawiał z nim na temat stosowania silikonu. Rich miał uważać silikon za jeden z najlepszych pod względem ceny, jakości, a także bezpieczeństwa. Me personally, I've been taking steroids since I was 18. He had cardiomegaly. His heart was 670 grams. The average heart is about 300. Skrajny przypadek bigoreksji doprowadził do przedwczesnej śmierci kulturysty. I'm totally 100% aware that damage is being done to my body by the choices I am making. I know for a fact that doing what I'm doing is going to cause damage. You know, for every positive I'm getting from these steroids, there's a negative that's going to come along with it. Rich Piana, znany kulturysta i influencer, był ikoną światowego fitnessu, który zmarł w sierpniu 2017 roku po nagłym zasłabnięciu. He had a loss of consciousness, which is called syncope. He had a syncopal event, which means his eyes rolled up and he went down. And that's Jego śmierć wstrząsnęła społecznością kulturystyki. There's a guy who died recently who was famous for looking ridiculous. His name is Piana. Stając się symbolem niebezpieczeństw związanych z bigoreksją, obsesyjnym dążeniem do budowy masy mięśniowej. You know, walking around at that massive body weight, using the compounds he did. You know, it's hard to blame anything else. I think at the end of the day, body weight is the #1 risk factor, as well as blood pressure and, you know, very basic parameters. You know, obviously the gear is like what gets you to that point where you're imposing that risk upon yourself. Piana przez ponad 20 lat stosował różne środki dopingujące. Me personally, I've been taking steroids since I was 18. I'm 43, so what is that, 25 years of steroid use? Co wielu ekspertów uważa za przyczynę jego przedwczesnej śmierci. Chociaż oficjalna przyczyna śmierci nie została jednoznacznie ustalona, to wiele wskazuje na długotrwały związek ze stosowaniem środków dopingujących. People ask me all the time, Rich, what was your very first cycle? Rich Piana, znany ze swojej otwartości i kontrowersyjności w świecie kulturystyki, był postacią, która nie pozostawiała nikogo obojętnym. My first cycle was probably my best cycle ever. You know, I put on 28 pounds in 8 weeks. Jego śmierć w wieku 46 lat wstrząsnęła branżą fitness, pozostawiając wiele pytań dotyczących skrajnych metod, jakie stosował w dążeniu do perfekcji fizycznej. Getting ready for a show as a teenager. I was 18 years old, and I would have to say that probably 22 pounds of that 28 was pure muscle, and that I know for sure. And so, you know, I went from weighing 185, you know, to bouncing up over 200 pounds in 8 weeks. And jednym z najbardziej dyskutowanych aspektów jego życia były cykle sterydowe, które stosował. So before he passed, Rich released one of his steroid cycles on his Instagram, and today we are going to go down through it. Zaczynając od mniejszej ilości środków i mniejszych dawek, z tygodnia na tydzień zwiększał ich podaż. All right, week 1, he had a total of 900 milligrams in compounds. That was 150 milligrams of test E. Monday. Dwa pierwsze tygodnie opierały się o testosteron, dekę, masteron. He had 100 milligrams of deca. Monday. Testosteron i deka są znane ze swoich właściwości anabolicznych. Masteron, choć częściej kojarzony z fazą redukcji, był używany prawdopodobnie ze względu na jego właściwości antyestrogenowe. Now, there's one thing when it comes to mast, which I'm going to assume is why he had it in there. Mast is a very good natural anti-estrogen. Estry testosteronu to pochodne testosteronu, hormonu steroidowego, które są modyfikowane przez dodanie estrowego łańcucha. a lot of people believe it's 4 kinds of tests, which is false. There are no different kinds of tests. There's only one kind of testosterone. What there is different esters. What an ester is it basically is how long that drug lasts in your system. Testosteron enantan, jeden z najczęściej stosowanych estrów, charakteryzujący się długim okresem potrwania, co pozwala na rzadsze iniekcje. 150 of deca Monday, and now he bumps his growth up to 4.5. You also realize that where he's at right now with his growth, he leaves it there the entire cycle, which I thought was kind of surprising. Not saying that you need to, just when it comes to Rich, I figured he would be at
10, 12, maybe even 15. W kolejnych tygodniach Piana znacznie zwiększył dawki, dodając do swojego reżimu D-ball. Then he adds in 40 milligrams a day of D-ball. 40 milligrams a day of D-ball. D-ball, popularna metka, może wywoływać stres oksydacyjny w komórkach wątroby, co prowadzi do uszkodzenia komórek i zapalenia wątroby. Przewlekłe stosowanie lub wysokie dawki mogą przyczynić się do rozwoju żółtaczki, marskości wątroby, a nawet nowotworu tego narządu. D-ball anadrol, extremely hepatotoxic. It's a lot for the liver to handle. W kolejnych tygodniach Piana kontynuował zwiększanie dawki D-ballu, co mogło mieć poważne konsekwencje dla zdrowia jego wątroby. I have my liver checked and there's been times when, my enzymes have been high and, I got to do what I can to bring them back down and stay off for a while and cleanse my liver, and that's all part of the game. Długotrwałe stosowanie wysokich dawek D-ballu jest ryzykowne i może prowadzić do trwałego uszkodzenia tego narządu. So now he's at 200 milligrams of Trin E. Monday, Wednesday. So he immediately went from D-ball and now to anadrol. W 9. tygodniu cyklu decyzja o zastąpieniu dianabolu przez anadrol może być motywowana kilkoma celami i strategiami. Zmiana profilu anabolicznego. Anadrol jest uważany za jeden z najsilniejszych dostępnych doustnych sterydów anabolicznych i może być postrzegany jako sposób na intensyfikację efektów anabolicznych w późniejszych fazach cyklu. Zarówno dianabol, jak i anadrol mogą wpływać na stan psychiczny, powodując wahania nastroju, a w przypadku anadrolu zwiększoną agresję. Kolejne dodane środki to trenbolon i boldenon. So now he's at 200 milligrams of Trin E. Trenbolon zwiększa syntezę białek i retencję azotu w mięśniach, co jest kluczowe dla wzrostu mięśniowego. Ma także silnie antykataboliczny efekt. 100 milligrams of anadrol a day. His blood pressure has to be just sky high. His cholesterol has to be sky high. Trenbolon może powodować znaczne zmiany w nastroju, w tym agresję i potencjalne problemy ze zdrowiem psychicznym. Znany jest z intensyfikacji emocji i może zwiększać ryzyko zachowań impulsywnych. Oprócz wpływu na zdrowie psychiczne, trenbolon może powodować problemy z układem sercowo-naczyniowym, nasilać łysienie androgenowe, trądzik i inne problemy hormonalne. He completely kicks off the test and he's at 100 milligrams of Primo Monday and 100 milligrams a day of Anavar and a half IUs of growth a day. This is kind of surprising. He is still doing a PCT. Now, po zakończeniu intensywnego cyklu sterydowego Piana przyszedł na terapię post-cycle terapii z użyciem HCG, mająca na celu przywrócenie naturalnej produkcji testosteronu i zminimalizowanie skutków ubocznych związanych z korzystaniem ze środków dopingujących. So he does this crazy blast with some HCG. All it has on here is 7,500 to 15,000 IUs of HCG. I will put everything he used up on the screen. So it comes out to be 2 bottles of Test E, 2 bottles of Deca, 2 bottles of Masteron, 500 tabs of 5 milligram D-ball. Nothing crazy. He probably spent 2,500 to 3,000, but you never know. What's the cause of a syncopal event? It's either respiratory failure or an arrhythmia, cardiac, okay? And so the arrhythmia could be either from amphetamines, I see it, and the respiratory failure from narcotics or drugs, could be from drugs. Zaburzenia rytmu serca, arytmia. Autopsja wykazała, że Piana miał znacznie powiększone serce, co nazywane jest kardiomegalią, co jest częstym skutkiem ubocznym długotrwałego stosowania sterydów anabolicznych. Powiększenie serca może prowadzić do arytmii, czyli nieregularnego bicia serca. Rich dropped, he had a dangerous arrhythmia called VFib, ventricular fibrillation. Arytmia, zwłaszcza w postaci migotów, może być śmiertelna, jeśli nie zostanie szybko zdiagnozowana i leczona. Rich died and he was not able to pump blood to his brain, causing what we see on this finding, anoxic brain injury. But imagine it was either amphetamines, it's heart. It's a multifactorial condition. Niewydolność serca. Powiększone serce ma trudność z efektywnym pompowaniem krwi, co może prowadzić do niewydolności serca. W przypadku Piany jego serce było prawie dwukrotnie większe niż przeciętnie, co mogło znacznie obciążać jego zdolność do utrzymania odpowiedniego przepływu krwi i dostarczania tlenu do organizmu. He dropped into a dangerous arrhythmia. His heart wasn't connecting, it wasn't going back into sinus rhythm. Rich entered the hospital with severe anoxic brain injury.
Zatorowość płucna. Stosowanie sterydów anabolicznych zwiększa ryzyko powstawania zakrzepów w krwi. Zakrzepy te mogą dostać się do płuc, powodując zatorowość płucną, stan, który może być śmiertelny. He has bronchopneumonia with bilateral purulent pleural effusion, so at that time. Chociaż w przypadku piany nie stwierdzono bezpośrednio zatorowości płucnej, ryzyko to zawsze istnieje przy długotrwałym stosowaniu dopingu. He did feel terrible all the time. 24/7 he felt really bad. That's why he was the oxy. He was so, addicted to oxy. Oksykodon jest silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów, często przepisywanym na umiarkowany do silnego bólu. Jego działanie polega na blokowaniu sygnałów bólowych docierających do mózgu, co przynosi ulgę w bólu. But because he was very weak. But I thought he was extremely weak for just no reason. It could be this, guys. It's not an implant. It's like his whole muscle is damaged because it has permanent stuff in between it. Rich Piana był również znany z używania oszukanego obciążenia, stosowania ciężarów, które wyglądały na cięższe niż były w rzeczywistości, aby utrzymać swoją reputację silnego kulturysty. To zachowanie może być postrzegane jako próba maskowania słabości wynikających z nadużywania substancji i zmagań z bólem. Rich was never honest about that. I talked to Rich many times about that. He was never honest about. Rich was never not honest about a lot of things he did. The fake plates that I sat out on personally. I said, Rich, I can't do this. Wait, did he tell people that he didn't use fake plates? Yeah. Rich często używał niezwykle małego obciążenia, a podczas treningów stosował leki przeciwbólowe, aby móc kontynuować jednostkę treningową. Może to świadczyć o licznych problemach zdrowotnych, które przejawiały się chronicznym bólem, który uniemożliwiał mu zwiększanie ciężaru. Synthol to preparat używany w środowisku kulturystycznym do powiększania mięśni. Jest to mieszanka olejów, które wstrzykuje się bezpośrednio do mięśni w celu zwiększenia ich objętości i poprawy estetyki. Składa się głównie z oleju nośnikowego, np. MCT, lidokainy jako środka znieczulającego i alkoholu benzylowego jako konserwantu. What it was is you injected it in your arms right before you went on stage. And, it inflamed the muscle. And it actually had a slight Novocaine in, so it didn't hurt, when you injected it. Często w celu poprawy proporcji lub maskowania słabości w budowie mięśniowej. I have a huge amount of knowledge. Ever since the cycling came out, back in the early, what was it, maybe the late 80s, early 90s, the cycling was the craze from Italy. Synthol zwiększa wizualnie mięśnie, ale nie poprzez wzrost masy mięśniowej. Zamiast tego zwiększa ich objętość poprzez wypełnienie przestrzeni międzymięśniowej olejem. But I heard a rumor, don't know if it's true, that Flex Wheeler had put 5 boxes of Cyclin in his arms before he won the USAs. Jest to efekt wyłącznie kosmetyczny i nie zwiększa siły mięśniowej. I injected 5 boxes of Cyclin in my arms, and you know what? It was horrific. My arms looked like they were holding 10 pounds of water. My triceps were hanging off my elbows. It was horrific. And Rich Piana otwarcie przyznawał się do jego używania i jednocześnie wskazując na jego negatywne skutki, jak bolesność i nieestetyczny wygląd mięśni. To podniosło pytania o autentyczność i bezpieczeństwo jego sylwetki. There's no way in the world you can continue to inject Synthol in your arms on a regular basis. It's impossible. Wstrzyknięcie syntholu do mięśnia może być bolesne ze względu na rozciąganie tkanki mięśniowej i naczyń krwionośnych. Dodatkowo reakcja organizmu na obce substancje może wywołać stan zapalny, co również przyczynia się do bólu. He was trying different fillers and seeing which one worked the best. And then eventually, I guess the silicone was the cheapest and most effective. So I think that's what he went with. Chociaż nie ma bezpośrednich dowodów potwierdzających użycie silikonu przez pianę, jego tragiczny koniec stał się podstawą do rozważań o skutkach ekstremalnych metod kształtowania sylwetki. I know Rich. I was friends with Rich because we were talking about SEO, Synthol. One of my friends needed their bicep fixed because he tore his bicep and wanted it fixed. So I hooked him up with my plastic surgeon friend, and they were trying to figure out which filler would be best. And it cost about $12,000 just to feel like half the bicep, but it looked amazing after he had it done. Stosowanie silikonu, szczególnie w niemedycznych warunkach, może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Może wywołać reakcje alergiczne, stany zapalne, chociaż nowoczesne implanty są bardzo wytrzymałe, istnieje ryzyko ich pęknięcia.
W przypadku pęknięcia silikonowego implantu, silikon może wycieknąć do tkanki piersiowej lub poza nią, co może wymagać operacji. So the reason for Rich's death is an arrhythmia, superimposed secondary to a massively enlarged heart. It's multifactorial. The drugs play a role. The steroids play a role. And I see anabolic steroids causing enlarged hearts. The literature is supportive of this.